Grałem dzisiaj Dr. Neubayer Rhino, najnowszy produkt doktorka, na podkładzie 1,5 mm. Grałem tą okładziną 2 treningi, nie jest to na pewno długo, ale z góry mogę powiedzieć, że jest bardzo nietypowa. Wykonanie tej okładziny leży na bardzo wysokim poziomie. Dostajemy w komplecie folię samoprzylepną, czyli nie musimy dodatkowo dokupywać do tej okładki kleju. Moje pierwsze odczucia z gry tą okładziną są takie, że nigdy czymś takim podobnym nie grałem i ciężko mi porównać to do czegokolwiek innego. Ma to bardzo dziwne czucie oraz piłka po odbiciu zachowuje się dosyć niestandardowo. Ten lot piłki jest dziwny. Rotacja na tej okładzinie jest zerowa, ta okładzina w ogóle nie ma rotacji. Przejedziemy palcem, w ogóle nie czujemy, aby jakakolwiek była przyczepność, nawet czujemy, że ta jest delikatnie ślizga. Producent mówi, że Antek ten ma płynną powłokę antypoślizgową. Ocena szybkości ze względu na to, że jest takie nietypowe czucie, jest bardzo ciężka. Na pewno jest to szybszy Antek niż standardowy. Od samego początku trzeba uważać na ustawienia kąta, bo bardzo łatwo wyrzucić piłkę ze stół albo trafić w siatkę, czasami nawet w własną połowę. Jest to gra bardzo mało intuicyjna. Ta okładzina nie wybacza błędów technicznych, trzeba ją mieć bardzo dobrze wyczute. 1 czy 2 treningi to zdecydowanie za mało, aby ograć tą okładzinę. Podejrzewam, że trzeba byłoby z pół roku tym pograć, aby zacząć tą okładziną czuć piłkę i zdobywać punkty tak na 100%. Zakłócenia przy pchnięciu piłki są duże i tor lotu piłki jest bardzo nieprzyjemny. Staje na krawędzi stołu praktycznie i ciężko zahaczyć topspinem. Na pewno nie jest to okładzina do gry na elementy. Zagrania są bardzo krótkie i szybkie i albo my zdobywamy punkt, albo nasz przeciwnik. Twardość tej okładziny także jest nietypowa. Odkład po obcięciu łamał się jak opłatek wigilijny, czyli był taki kruchy, twardy. Wierzch także nie należy do najbardziej elastycznych. Jest to ewidentnie tworzywo sztuczne, nie jest to kauczuk naturalny. Okładzina ta najlepiej się sprawowała przy pchnięciu oraz kosie z drugiej strefy. Ciekawe, w drugiej strefie wydawało mi się, że zachowuje się dosyć podobnie do gry chopem. Zdecydowanie tą okładziną najciężej gra się blok. Żeby zamknąć piłkę, trzeba pchnąć ją za każdym razem. Taki stop blok nigdy nam nie wejdzie w stół. Można wykonywać taki ruch w dół, aby piłkę przebić po topspinie, ale to już trochę dalej od stołu.
okładzina zdecydowanie jest dla kogoś, kto chce mieć niekonwencjonalny styl. Bardzo ciężko to ograć, ale jeżeli komuś się to uda, to na pewno będzie ciężkim przeciwnikiem dla każdego. Osoba ta musi się charakteryzować cierpliwością, ponieważ trochę czasu minie na ogranie tego sprzętu. Dr. Neubayer Rhino zdecydowanie jest okładziną backhandową. Próbowałem ją grać forehand i tylko zagrania defensywne z forehandu wchodziły w stół. Zagranie typu topspin lub półwolej były bardzo ciężkie, aby w ogóle przebić na drugą stronę. Z okładzin, które nie mają rotacji, nie powinno się serwować, jednak przy niższym poziomie wyszkolenia technicznego długi, pusty serwis może zaskoczyć. W odbiorze na tę okładzinę nie działa żadna rotacja, czyli przebijając oddajemy rotację tą, którą dał nam przeciwnik. Trzeba tylko przestawić i przebijemy na drugą stronę. Jeżeli zrobimy to z wyczuciem, to mocno skracamy piłkę. Jednak przez to, że okładzina nie nadaje rotacji, ciężko zaskoczyć przy odbiorze drugą stronę. W grze pasywnej ta okładzina zachowuje się kiepsko. Zawsze trzeba nią wykonać ruch, aby przebić piłkę na drugą stronę. W grze aktywnej kosą możemy zaskoczyć przeciwnika nietypowym lotem piłki. Jednak na pewno nie da się zmarkować zagrania topspinowego. Ta okładzina zdecydowanie najwięcej krzywdy robi po odbiciu w drugiej strefie kosą, przy stole, jeżeli gramy aktywnie pchnięcie. Fajnie się tym gra, ponieważ jest to niekonwencjonalna okładzina, która nie jest podobna do czegokolwiek innego na rynku i myślę, że znajdą się osoby, które chętnie by tego spróbowały, żeby zaskoczyć swoich przeciwników. Zmieniłem trochę koncepcję Patronite'a. Tym razem nie będę zbierał na sprzęt, czyli na sprzęt do tenisa stołowego, ale na sprzęt do nagrywania, na przykład żeby drugą kamerkę zakupić i na przykład nagrywać Lotto Super League z 2 ujęć. Jeżeli chcecie mieć więcej rzeczy fajnych do oglądania, jeżeli chcecie mieć jeszcze więcej tenisa stołowego do zobaczenia, bo rzeczywiście ta jedna kamerka jest za mało wystarczająca, aby nagrać wszystko na przykład na jednym turnieju, na WTK-u, czy też na pierwszej lidze, gdzie grają na przykład 2 stoły. Mam nadzieję, że ta nowa recenzja Wam się spodobała i zapraszam za tydzień po następne newsy sprzętowe.